Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem zaprezentować Państwu zestaw nasadek udarowych Hitachi 751879. Firma Hitachi ostatnio zdecydowała się na zmianę marki na Hikoki. Idea kluczy nasadowych jest znana od wieków, ale pierwszy klucz z tzw. grzechotką i wymiennymi nasadkami został opatentowany w 1863 roku przez J.J. Richardsona. Początkowo korzystano z kwadratowych nasadek. Dopiero pod koniec XIX wieku, wraz z rewolucją przemysłową i rozwinięciem technik produkcyjnych, wytwarzanie nasadek sześciokątnych stało się równie łatwe jak kwadratowe. Przejdźmy teraz do prezentacji osprzętu Hikoki. W jego skład wchodzi 10 nasadek z napędem 1/2 cala o rozmiarach od 10 do 24 oraz 2 zestawy zabezpieczeń dla mniejszych i większych nasadek. W pudełku znajduje się zestaw umieszczony w metalowej kasetce. Dwa zestawy zabezpieczeń, mniejszy i większy, składający się ze stworznia i pierścienia. Aktualnie czasem możemy spotkać nowsze rozwiązania, w którym te dwa elementy blokady, stworzeń i o-ring, są zintegrowane. Na nasadkach mamy informacje o wykorzystanej do produkcji stali oraz rozmiarze nasadek. Niestety, gdy są one włożone do kasetki, napisy te są zasłonięte. Budowa nasadki jest następująca. Mamy napęd, czyli część, którą mocujemy na uchwycie klucza. Typowe rozmiary napędów to 1/4 cala, 3/8 cala, 1/2 cala, jak w tym przypadku i 1 cal. Możemy mieć boczne otwory służące do blokowania nasadki. Mogą być 2 lub tylko 1. Mamy kołnierz, który pozwala na płynne przejście między różnymi średnicami nasadki na górze i na dole. I w końcu mamy główkę, w której znajduje się otwór nakładany na łeb śruby. W nim wyraźnie zaznaczone są krawędzie i ściany. Jeśli chodzi o główki, to oprócz wspomnianych już kwadratowych i sześciokątnych istnieje jeszcze szereg innych rozwiązań. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszą się nasadki typu spline. Ich przewaga polega na tym, że są w stanie pracować ze śrubami o łbach kwadratowych, sześciokątnych, zewnętrznych torks, tzw. torksach typu E, dwunastokątnych zwykłych i typu spline. W przypadku prezentowanego zestawu Hikoki mamy do czynienia z nasadkami z sześciokątnymi główkami, ale o wyprofilowanych krawędziach i zakrąglonych ścianach. Taki profil często producenci określają swoimi własnymi nazwami, np. ASDrive w przypadku JAT. Zaletą tego rozwiązania jest to, że uzyskuje się lepsze przekazanie momentu na śrubę przez oddziaływanie na ściany łba śruby, a nie krawędzie, tak jak ma to miejsce w klasycznych nasadkach. Dodatkowo krawędzie są odciążone, dzięki czemu nie są tak narażone na zniszczenie. Nasadki Hikoki są nasadkami udarowymi, a zatem powinny być bardziej wytrzymałe na wibracje i duże chwilowe momenty wynikające z działania udarów w kluczach udarowych. Uzyskano to dzięki zastosowaniu stali chromowo-molibdenowej, gdyż jak się okazuje, w przypadku nasadek stale chromowo-wanadowe są już zbyt kruche i dosyć łatwo doprowadzić do ich pęknięcia. Z kolei charakterystyczny czarny kolor to powłoka oksydacyjna, która ma zabezpieczać nasadkę przed korozją. Stosuje się ją zamiast powłok chromowych, które mogłyby się łuszczyć i odrywać w wyniku wibracji. W nasadkach udarowych regułą jest też stosowanie zabezpieczeń. Prezentowany osprzęt możemy stosować w kluczach udarowych zarówno wyposażonych w blokadę automatyczną, jak i z pierścieniem zabezpieczającym. W pierwszym przypadku od spodu nasadki widzimy przy jednej ścianie charakterystyczne zagłębienie. Pomaga ono wcisnąć kołek zabezpieczający na uchwycie klucza w momencie wsuwania nasadki. Kołek zabezpieczający sam wskoczy, gdy znajdzie się na wysokości jednego z otworów i zablokuje nam nasadkę tak, że jej zdjęcie wymagać będzie znacznej siły.
Gdy chcemy zamontować nasadkę na kluczu z pierścieniem zabezpieczającym, musimy najpierw nasunąć nasadkę tak, aby otwory pokrywały się z otworami w uchwycie klucza. Następnie przeprowadzamy przez wszystkie otwory stworzeń, a na nasadkę nasuwamy o-ring, który blokuje stworzeń. W zestawie znajdziemy 2 komplety stworzenia i o-ringu, które stosujemy w zależności od wielkości wybranej nasadki. To właśnie ten komplet wykorzystywałem do testów wkrętarek udarowych i kluczy udarowych. Zwróćmy uwagę na nasadkę 17, która wkręciła najwięcej śrub i wkrętów. Widzimy, że wewnątrz starciu uległa czarna powłoka oksydacyjna. Poza tym do tej pory żadna nasadka nie uległa zniszczeniu. Należy jednak zaznaczyć, że narzędzia, z którymi współpracowały, nie generowały momentów wyższych niż 400 Nm. To jest względnie niską wartością, jak na możliwości kluczy udarowych z uchwytami kwadratowymi 1/2 cala. Podsumowując, uważam, że prezentowany zestaw to całkiem niedrogi osprzęt bardzo dobrej jakości, który spokojnie powinien zadowolić każdego majsterkowicza i nie tylko.